Cześć motocyklistki i motocykliści! Kto z nas nie narzeka na brak funduszy na wyjazdy motocyklowe, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie, oczywiście nie będziemy niczym rzucać. Po prostu sprawdzimy, co jesteśmy w stanie zrobić za 500 zł. Do testu wybraliśmy losowe 3 motocykle o pojemności do 125 cm3. One fajne są, mówię ci. I kierunek wschodni, żeby było taniej. Zapraszamy Was na materiał z tego testu. Aby urozmaicić to wyzwanie, wprowadziliśmy kilka reguł i zasad. Po pierwsze, minimalny przelot dzienny to 250 km. Po drugie, musimy przejechać minimum 1000 km podczas tego wyjazdu. Po trzecie, nie wolno nam korzystać z autostrad i dróg szybkiego ruchu. Po czwarte, nie możemy nocować w hotelach. Możemy korzystać co najwyżej z hosteli. I po piąte, każdy otrzymuje budżet po 500 zł i będziemy w trakcie trwania wyjazdu odejmować każde zakupy indywidualnie. Dobrze. Fajnie. Po koleżeńsku. W teście wezmą udział Barton Classic 125, Honda CB 125R, Watch 125R. A kto nimi pojedzie? Artur, Konrad i ja. Po drodze dokonamy kilku konkurencji, a na koniec ocenimy maszyny i wtedy przyjrzymy się im nieco dokładniej. Ruszajmy! Spotkaliśmy się o 8 u mnie w garażu, żeby dopakować motocykle i zobaczyć, czy zabraliśmy wszystko, co zaplanowaliśmy i czy mamy szansę się zmieścić. No i tak, o tutaj główny koń pociągowy, najmniejszy, najtańszy, a najwięcej na siebie ciężaru przyjmie. Wygląda, jakby miało się to nie udać, ale już jeździliśmy w taki sposób i na pewno się da. Już na starcie zrezygnowaliśmy z patelni i kuchenki turystycznej. Nie wiem, czy to odpowiedzialne, ale postanowiliśmy nie brać też żadnych kluczy do ewentualnej naprawy, jeśli pojawi się usterka. O. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Za dużo i za ciężko. Po dopięciu sakiew wyruszyliśmy we wschodnim kierunku, zgodnie z wyznaczonymi regułami i zasadami, zahaczając najpierw o stację benzynową, żeby dotankować maszyny na maksa. Właśnie pozbyliśmy się pierwszych złotówek. Mieliśmy bardzo dużo czasu, więc zajęliśmy się rozmowami na temat naszych rumaków, używając interkomów. Na pierwszy ogień poszedł Barton. Chyba najbrzydszy z zestawienia, ale dzięki bagażnikowi najdzielniejszy ze wszystkich maluchów. Zawias okazał się całkiem komfortowy przy pokonywaniu nierówności, ale ostrzejsze hamowanie wprawiało konstrukcję w niezłe nurkowanie przodem. Duża kanapa zapewniała zmienność pozycji w zakresie bliżej baku i dalej od baku. Silnik i wydech generowały niezbyt duży hałas, więc ten chiński tani malec nie dawał się we znaki innym uczestnikom ruchu drogowego. Po 50 km zrobiliśmy mały pit stop na jedzenie. Jak pamiętacie, miało być tanio, więc zajechaliśmy do Złotych Łuków i zostawiliśmy tam kolejne złotówki. Taniość objawiała się wszędzie, również w atrakcjach. Bezpłatnych, rzecz jasna. Zgodnie z tym stwierdzeniem podziwialiśmy przyrodę napotkaną przy drodze i wylądowaliśmy pod mostem. Zachwyceni tym nizinnym krajobrazem postanowiliśmy wyznaczyć sobie 2 cele. Pierwszy to trójstyk granic Polska, Białoruś, Ukraina. Drugi to znalezienie noclegu pod namiotem w jakimś sensownym miejscu. Po drodze zmieniliśmy się motocyklami i tylne koło wyglądało jak flag, więc zjechaliśmy dopompować wiatru. Żeby było uczciwie, wymieniliśmy się motocyklami, żeby nikt nie oszukiwał na spalaniu. Ale Artur jest trochę cięższy niż ja, więc trzeba mu dopompować powietrza, żeby łagodniej się jechało. Znaleźliśmy jakiś orlenik. 20 kg to wcale nie jest tak dużo.
Więcej mocy będzie teraz. Już? No. Całkiem sprawnie przemieszczaliśmy się w kierunku Włodawy przy granicy z Białorusią. Męczył nas głód, bo dochodziła 16:30. Zjedliśmy po tureckiej maczudze, która cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju, szukając pola namiotowego. Okazało się, że na rynku we Włodawie odbywały się dożynki powiatowe, które doskonale wpisywały się w taniość wyjazdu. Miało być tanio, więc jesteśmy na dożynkach we Włodawie pod białoruską granicą i słuchamy sobie tutaj tych lokalnych muzykantów. Słuchajcie, to jest bardzo porządna impreza, ale już jedziemy dalej, bo mamy dwie rzeczy do zrobienia. Pierwsza rzecz to ogarnięcie noclegu i są tutaj dwa pola namiotowe nad Jeziorem Białym, więc nie będzie to zbyt trudne zadanie. No i druga rzecz to oczywiście nasz dzisiejszy cel, czyli trójstryk granic. Polska, Ukraina, Białoruś. Lecimy! Wróciliśmy do motocykli, żeby przemieścić się do Okuninki nad Jezioro Białe, gdzie mieliśmy już upatrzone pole namiotowe. To był 1 września, więc wszyscy urlopowicze opuścili już to miejsce, więc nie było wielkiego kłopotu z miejscami. Postanowiliśmy najpierw rozłożyć namioty, a potem znaleźć trójstyk granic. Trafiliśmy w pole namiotowe z prawdziwą elektrownią przy naszej parceli i możemy po prostu ładować wszystko. Więc naraz ładujemy 3 interkomy i zaraz wszystkie drony i bajery, których dzisiaj używaliśmy, również podłączymy do ładowania. 6 gniazdek to chyba starczy, nie? Na wszystko co mamy. Cena 20 zł od łebka nie była wygórowana, a spaliśmy 300 metrów od jeziora. Po ocenie sytuacji wyruszyliśmy już bez bagaży zdobyć nasz punkt geograficzny. Chwilę trzeba było się pokręcić i popytać, ale po przejechaniu kilku kilometrów znaleźliśmy drogowskazy. Dobra, mamy drogowskaz na trójstryk granic, droga już jest słaba. Weź pokaż jak ci ten. Czyli co? Skręć w lewo. A. Jak on skręca w lewo, to wszyscy to wiedzą. Dobra, jedziemy tam. Droga nieutwardzona, ale stopień trudności łatwy. Było ciepło mimo późnej pory. Tylko leżące na ziemi liście zdradzały, że za chwilę będzie jesień. Po kilku kilometrach dojechaliśmy do celu i mogliśmy odhaczyć nasz punkt geograficzny jako zaliczony. No i tak oto przedstawia się trójstyk granic, nasz dzisiejszy cel podróży. Znak graniczny wygląda w taki właśnie sposób, Rzeczpospolita i Bóg. Jest tutaj taka wiata, tak to można nazwać, oraz wszystkie miejsca, gdzie w Polsce takie trójstyki są. I my jesteśmy tutaj w Orchówku, a ja byłem już tutaj w tym Porajowie, więc można powiedzieć, że te 2 sztuki z tych kilku już zaliczyłem. Tego dnia zrobiliśmy około 270 km, omijając autostradę A2 i wszystkie ekspresówki. Wieczorem zezwoliliśmy sobie na mały rajd po brzegu. Wcześniej w sklepie z napojami wydaliśmy kolejne złotówki. Zerknijmy, jak wyglądają nasze portfele na koniec pierwszego dnia. Wieczorne dyskusje trwały dość długo i trochę nas zmęczyły, więc wstaliśmy w okolicach 8 z zamiarem zrobienia zakupów na śniadanie. Kuchnia była dobrze wyposażona i nie żałowałem, że zostawiliśmy palnik i patelnię w domu, bo wszystko było na miejscu.
Przy jedzeniu doszliśmy do tego, że nikt z nas nigdy nie był w Zamościu, a podobno to piękne miasto. Ustaliliśmy, że to nasz następny punkt geograficzny. Po dokonaniu aktu higieny w dobrze wyposażonym węźle sanitarnym i krótkim, porannym spacerze brzegiem jeziora zebraliśmy namioty i pojechaliśmy. Na pierwszej stacji benzynowej rozstrzygnęliśmy konkurs na najniższe spalanie. Jechaliśmy po 300 km, 301, 303, bo każdy sobie motocykl policzył inaczej. Zaraz zobaczymy, kto wygrał wyścig w kategorii najlepszego spalania. Lejemy najpierw do tego 301 km zrobione, więc łatwo będzie policzyć, ile na serce weszło. Tu jest bak 13-litrowy, więc największy. Lecimy aż do przesady. Ile? 8 litrów, czyli podzielić na 3. Czyli niziutkie spalanie. Dobra, 8 weszło. Teraz tu. Ile? 8, 12. Zapamiętaj to. Teraz do Wolczunia nalejemy, zobaczymy, ile mu tam weszło. Czyli miałem jeszcze 5 litrów miałem jeszcze w takim razie. To ja jeszcze bym z 200 km zrobił na tym paliwie. Ten 13, ten 10 i tamten też 10. Dobra. Jest na fulla. Oj, aż mi oddało. Ile? 15,7. Czyli ty wydoiłeś 7,74. 7,74. A co? 7 litrów. Honda najniższe spalanie. Zobacz, więcej nie wejdzie już, no pełno. A ile wlałeś? 6,98. To Honda najmniej pali. Co? Co zresztą wskazywało, przyrząd wskazywał. Lodzika sobie kupiłem za 7 zł. Podsumujmy na koniec. W następnym odcinku przejedziemy się po dżungli. Zjemy obiad za 5 zł. Zwiedzimy ruiny pałacu. Czy przekroczymy założony budżet wyjazdu? Tego dowiecie się w następnym odcinku. Do zobaczenia! Wzięliśmy na ten wyjazd też różne ciekawe zabawki, takie jak ta czerwona czołówka oraz ten laser, który świeci. Weź zaświeć na podłogę. A zrób imprezę. No tak, także możemy zrobić tutaj też imprezę. Ale głośnika nie wzięliśmy, ale i tak wygląda dobrze.